Wybierasz się na wakacje, zastanawiasz się, co w tym czasie będzie z twoim akwarium. Oczywiście wszystkiego przewidzieć się nie da, ale jest kilka czynników, dzięki którym nasze akwarium będzie miało większe szanse. Mniej więcej tydzień przed wyjazdem zaczynam częściej karmić ryby. Tutaj ważne jest słowo częściej, bo musimy karmić częściej ryby, a nie więcej, z uwagi na to, żeby ten pokarm był zjadany przez te ryby, żeby nie zalegał w tym akwarium i żeby nie psuł nam wody. W tym okresie podaję pokarm nawet 3 razy na dzień. Staram się za każdym razem podać coś innego, po to, żeby po prostu ryby były zadowolone, żeby zawsze chciały to zjeść, żeby urozmaicić im troszeczkę tą dietę. Ryby karmię w ten sposób, bo liczę, że przez ten okres czasu troszeczkę je podtuczę i łatwiej im będzie później przetrwać ten okres nieobecności, w którym nie będę ich karmił. Kolejną czynnością, którą robię, to jest podmiana wody. Przed tym wyjazdem dbam o to, żeby wymieniać wodę często i wymieniać ją w dość dużych ilościach, bo wymieniam od 30 do nawet 50% i wymieniam tą wodę tak 3 dni przed wyjazdem, praktycznie codziennie. Następnym elementem jest sprawdzenie jakości przepływu wody w naszych filtrach, jeśli tylko nie są one zapchane, tak jak tutaj w przypadku tego zbiornika, chociaż tutaj to jest norma, bo co tylko go przeczyszczę, to od razu w ten sposób ta woda tutaj przepływa, to zostawiam, nie czyszczę filtrów specjalnie przed wyjazdem po to, żeby nie zachwiać tej równowagi, żeby nie zachwiać tej biologii. W przypadku zbiorników, w których podaję dwutlenek węgla, wyłączam go na czas mojej nieobecności. Wolę, żeby nie doszło do jakiejś awarii w momencie, kiedy za dużo tego dwutlenku węgla pójdzie. Dwutlenek podaję tutaj w tym zbiorniku oraz w tym zbiorniku, tak więc przed wyjazdem wyłączam go po prostu, żeby go nie było. Ostatnią już czynnością, którą wykonuję, i to jest takie opcjonalne, bo w momencie, kiedy zostawiam ryby tylko i wyłącznie na tydzień, to po prostu zostawiam je bez karmienia, ale w momencie, kiedy zostawiam je na dłużej, 2 tygodnie albo 3 tygodnie, 2 tygodnie jeszcze też ostatecznie możemy zostawić, ale w zależności od tego, jakie mamy gatunki ryb, najlepiej poczytajcie jeszcze o tym, jeżeli macie jakieś specjalne ryby. W przypadku takich ryb jak ja, mało wymagających, żyworódek, gupiki, mieczyki, te najprostsze ryby bez problemu, myślę, wytrzymają 2 tygodnie, ale jak zostawiam je dłużej, to zostawiam porcję pokarmu dla kogoś, kto w tym czasie będzie opiekował się moimi rybami, bo jak wiadomo, osoba, która nie zajmuje się na co dzień rybami, łatwo może je przekarmić. Tutaj przygotowuję dla każdego zbiornika z osobna porcję jedzeniową, tak żeby osoba, która w czasie, w którym mnie nie będzie karmiła te ryby, wiedziała, ile tego pokarmu ma podawać. I jestem pewien, że ryby nie będą przekarmione w tym czasie. W trakcie tej mojej nieobecności mieszkańcy są karmieni 3 razy w tygodniu. Na początku tygodnia, w środku i na końcu. Po to, żeby ich nie przekarmić i po to, żeby nie zamęczyć osoby, która będzie się zajmowała tymi rybami, tym wszystkim. Akwaria od dawna zabezpieczam właśnie w ten sposób, jak Wam pokazałem. Jeszcze na szczęście nie spotkała mnie nigdy przykra niespodzianka po powrocie. Oczywiście jestem ciekaw, w jaki sposób Wy sobie radzicie z tego typu sytuacjami. Jak Wy zabezpieczacie Wasze zbiorniki przed wyjazdem, dajcie koniecznie znać w komentarzach poniżej. 3 tygodnie. Właśnie tyle minęło, odkąd ostatnio byłem tutaj w swojej studyjku i zajmowałem się zbiornikami. Przez ten czas na szczęście nie stało się tutaj za wiele. Mówię na szczęście, no bo gdyby coś się stało, to raczej podczas nieobecności byłoby to coś negatywnego. No a tak jak na pierwszy rzut oka zerknąłem już do zbiorników, jest wszystko jak należy. No oczywiście szkła są dość mocno pozarastane, ale wiecie, szkła już były nawet wcześniej przerośnięte, a teraz 3 tygodnie, kiedy tu nie robiłem nic, zupełnie nic, no to już w ogóle rośliny z środka wychodzą. Nim na zbiorniki, no bo tak dokładniej do nich jeszcze samemu nie zaglądałem. A to będzie też taki przegląd zbiorniku, bo pewnie część z Was się zastanawia, jak tam one wyglądają teraz. W tym zbiorniczku roślinki zaczynają już dochodzić na zewnątrz. Poza tym krewetki nie widzę, żeby coś było źle. Krewetek jest sporo. Tak jak było, widać, że pływają. Siedzą na dole. Wygląd krewetek również jest w porządku. Zbiorniczek u góry. Tutaj nawet bym powiedział, że na duży plus oczywiście również poprzerastany rzęsą, ale na duży plus, bo widzę maluchy. Tak, tutaj na szybie sobie siedzi.
I tutaj na przykład, zobaczcie. Myślałem, że z zbiornika już nic nie będzie. A tu proszę, pojawiły się maluchy. I jest ich całkiem sporo. Tak więc jestem zadowolony z tego akwarium, bo już miałem je likwidować, a tak tylko i tak muszę tutaj coś z tym zrobić. Wezmę sporą część tej kryptokorony, wyrzucę z tego przodu, żeby te krewetki, które tu są, żebym nie widział, żebym znowu nie myślał, że się ich pozbyłem. No i lecimy następne zbiorniki. Tutaj z tymi zbiornikami, no to tak jak mówię, większość jest pozarastanych, trochę wody zeszło, no i jest tutaj sporo tej rzęsy poprzerastanej. Ten zbiorniczek myślę, że już na tyle długo mam, że się nim nacieszyłem, także będę go likwidował. O, ten nie jest przerośnięty jakoś tak mocno, bo przed wyjazdem wziąłem go, mocno ściąłem, przygasiłem troszeczkę światło, żeby nie przyrastał i jest ok. No i ten tutaj trochę podupadł, bo przez jakiś czas nie działał filtr. Podczas mojej nieobecności zbiorniki zostawiłem, całe to studyjko swoje zostawiłem pod opieką swojego taty. Tylko prosiłem go, żeby nie robił nic przy zbiornikach, a jedynie dokarmiał ryby, tak co trzeci, co czwarty dzień mówił, że będzie je dokarmiał. Tam porcję mu odmierzyłem, zawsze staram się odmierzyć, zostawić po prostu na kartce napisane ten zbiornik to, tutaj nic nie karm, tutaj nakarm troszeczkę, tu taki pokarm i zostawiam coś w tym rodzaju, odmierzony pokarm, jakiej ilości, no częstotliwość karmienia, to sam tata mi powiedział, że będzie przychodził co trzeci dzień. Zbiorniczek również mocno przerośnięty, teraz mogę akurat to wziąć i wrzucić tutaj całe, no i rzęsa muszę oczywiście pozbierać całą z tych zbiorników. Na dzisiaj to tyle. Pozdrawiam serdecznie, zapraszam do zobaczenia któregoś z tych filmów, które wjeżdżają na ekran. Pozdrawiam, hej!